Jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei, jak co roku. W tym roku to, co nas najbardziej interesuje na tej konferencji, to dyskusja na temat projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, projekt ustawy wdrażający dyrektywę odpadową. To jest ustawa mówiąca o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i dotyczy odzysku opakowań, które wprowadzamy jako L'Oréal na rynek. To, co nas boli, to że projekt ustawy jest oparty o niechlubny wzorzec węgierski, który według danych Komisji Europejskiej jest najbardziej nieskutecznym z wszystkich wdrożonych w Unii Europejskiej i jednocześnie najdroższym. Ale żeby nie dać Państwu wrażenia, że L'Oréal Polska zależy tylko na tym, aby wprowadzać niższe opłaty opakowaniowe, to jest to absolutnie nieprawda, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że żeby realizować zapisy dyrektywy opakowaniowej i żeby dbać o środowisko i faktycznie realizować nasze wewnętrzne L'Oréal for the Future zasady, musimy płacić więcej, bo opłaty obecne w Polsce są zbyt niskie. Ale to, co jest według nas źle ustawione w ustawie, to jest de facto system niemalże parapodatkowy, bo wprowadzający opakowania na rynek nie mają żadnego wpływu na to, na co te środki są dystrybuowane, a ponadto w ustawie nie ma systemu zachęt, nie ma ekomodulacji, a ekomodulacja jest jednym z minimalnych, tak zwanych A-must, zasad zapisanych w dyrektywie w artykule 8a. O co chodzi w ekomodulacji? Chodzi o to, żeby system dawał zachęty, bonusy, ale i kary, a zachęty dla tych, którzy inwestują w opakowania, które jesteśmy w stanie bardzo łatwo odzyskać, zrecyklować i ponownie w postaci PCR-u wprowadzić do produktów, do naszych opakowań. Jeżeli nie ma ekomodulacji, a wiemy, że ekomodulacja jako firma globalna i europejska jest wdrożona we wszystkich systemach ropowskich, na przykład we Francji, więc tym bardziej dziwi nas to, dlaczego polska ustawa zamiast iść do przodu i szukać rozwiązań naprawdę nowoczesnych, nagradzając tych, którzy inwestują bardzo duże środki w to, aby ich opakowania były nadające się do recyklingu i żeby faktycznie te zasady, które za moment przyjdą z Packaging and Packaging Waste Regulation, były możliwe do zrealizowania. Bez ROP-u to się nie wydarzy.